Cześć, z tej strony Rychasiński. Dzisiaj przyjrzymy się serwerowym, komputerowym i laptopowym pamięciom RAM. Temu jak działają i pogadamy o generacjach, taktowaniu i różnicach między jednymi a drugimi. Zapraszam. Zacznijmy od całkowitych podstaw. Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, śmiało przewiń ten fragment. W tym miejscu spróbuję opowiedzieć o roli RAM-u w maksymalnie przystępny dla nietechnicznej osoby sposób. A więc czym jest RAM? Za co odpowiada? Najprościej mówiąc, RAM to miejsce, w którym komputer trzyma rzeczy, nad którymi właśnie pracuje. Wyobraź sobie, że siedzisz przy stole w kuchni. Twoim zadaniem jest przygotować jakąś potrawę. To, co masz na stole, masz pod ręką i możesz szybko użyć. To, co w szafce, też masz, ale musisz iść i wyjąć. Na pewno praca pójdzie Ci szybciej i wygodniej, jeśli zaczniesz od uszykowania składników, noży, blendera czy przypraw, tak by mieć do nich dostęp od razu, kiedy ich potrzebujesz, niż gdybyś miał co każdą czynność wstawać od stołu i iść po każdą małą rzecz, a potem jeszcze odkładać je tam z powrotem. Pamięć RAM to taki stół, który mieści tylko to, co teraz używasz, a dysk twardy to taka szafka, w której przechowujesz rzeczy na później. Im więcej pamięci RAM masz, tym większy jest ten stół. Komputer może mieć więcej rzeczy pod ręką i nie musi wstawać od pracy po coś do szafki. W ten sposób możemy opisać pierwszy podstawowy aspekt pamięci RAM, czyli jej ilość. Mierzymy ją w gigabajtach i czym więcej jej mamy, tym w serwerze więcej miejsc na programy używane w tym samym czasie. Dla przykładu 16 czy 32 GB kojarzone z komputerów, czy więcej jak 128 czy 256 GB z serwerów. Starczy już kulinarnych alegorii. Drugi parametr, czyli częstotliwość, można przyrównać do ilości rzeczy, które możesz przenieść z jednego miejsca na drugie w określonym czasie. Powiedzmy, że w pokoju masz 100 sztabek złota. Jako że są ciężkie, jesteś w stanie unieść tylko jedną naraz. Chodząc spacerkiem, przeniesiesz w godzinę 5 sztuk z jednego pomieszczenia do drugiego, ale biegnąc w tę samą godzinę przeniesiesz ich 15. Nie zwiększyła się Twoja zdolność do przenoszenia większej ilości za jednym razem, ale efektywnie w określonym odstępie czasu przeniosłeś ich znacznie więcej. Częstotliwość działa w ten sposób. To liczba określająca to, ile razy na sekundę dane podróżują wewnątrz kości. Mierzona jest za pomocą megatransferów lub marketingowo dla uproszczenia w megahercach. Czyli pamięć o taktowaniu 3200 MHz będzie w tym samym czasie w stanie przenieść więcej danych niż pamięć 2400 MHz. Mamy też trzeci parametr, czyli opóźnienia. Jest to ostatni ważny wyznacznik i odnosi się do tego, ile czasu minie, zanim pamięć zareaguje na Twoje polecenie. Trzymając się przykładów pozwalających sobie to zobrazować. Wszedłeś do sklepu A i prosząc coś kasjerkę, widzisz jak się zastanawia nad odpowiedzią, by dopiero po chwili sięgnąć i podać Ci produkt, o który pytałeś. Wchodzisz do sklepu B i stojąc przy kasie znowu coś prosisz. W chwili, w której kończysz zdanie, kasjer od razu podaje Ci odpowiednią rzecz. Opóźnienia mierzone w CL, czyli Cycle Latency, odpowiadają za to, jak długo musisz czekać, zanim pamięć poda Ci to, o co ją pytasz. Podsumowując podstawy, mamy pojemność mierzoną w gigabajtach, częstotliwość mierzoną w megahercach lub megatransferach i opóźnienia mierzone w CL. Czym większa pojemność, tym lepiej. Czym wyższa częstotliwość, tym lepiej. I czym niższe opóźnienia, tym lepiej. Koncepcyjnie już wiemy, o co chodzi. Pytanie, jak to działa w rzeczywistości. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do zero-jedynkowego podejścia. W uproszczeniu, wszystkim steruje logika niewyobrażalnej ilości bramek otwierających lub zamykających się w zależności od tego, czy otrzymały napięcie, czy nie. Każda kość RAM ma w sobie miliony, jak nie miliardy tranzystorów i kondensatorów. Każdy tranzystor połączony jest z linią adresową i linią danych, a każdy z kondensatorów stojących za tranzystorem może wykazywać 0 będąc wyładowanym albo 1 będąc pod napięciem. Każdy duet tranzystora i kondensatora jest w stanie przechowywać 1 bit informacji, a te, łączone w grupy po 8, pozwalają w 8 bitach zmieścić 1 bajt danych. Każda taka grupka ma swój adres, na który procesor może wysłać żądanie odczytu lub zapisu. Sam adres też jest kolejną logiczną bramką napięć. Procesor ustawia odpowiednią kombinację zer i jedynek na liniach adresowych, a specjalny dekoder w pamięci aktywuje konkretny wiersz komórek. Następnie wybierana jest odpowiednia kolumna w obrębie tego wiersza. To trochę jak wskazanie konkretnego mieszkania w ogromnym bloku. Nie potrzebujesz osobnej ścieżki do każdego mieszkania. Wystarczy, że znasz numer klatki, piętro i numer mieszkania, a dostaniesz się tam wspólnym korytarzem. Kiedy właściwa komórka zostanie wybrana, linia danych odpowiada za to, by odczytać jej stan albo zapisać nowy. W każdym serwerze czy komputerze miliardy takich operacji dzieją się w każdej sekundzie. Cała magia działania RAM-u to w rzeczywistości perfekcyjnie synchronizowany przepływ mikroskopijnych impulsów elektrycznych, które tworzą liczby,
Liczby tworzą instrukcje, a instrukcje tworzą programy, z których korzystamy każdego dnia. Już wiesz, o co chodzi z podstawowymi parametrami pamięci. Teraz omówimy pewne limity. Niestety, nie możemy zupełnie dowolnie do komputerów czy laptopów czy serwerów podchodzić z nowszą, większą i szybszą kością RAM z myślą, że ją sobie po prostu wymienimy. Każda epoka sprzętu ma jakiś standard, wspólne złącze o odpowiednim kształcie i ilości pinów, maksymalną częstotliwość obsługiwaną przez procesor itd. Dzisiaj praktycznie wyłącznie korzystamy z pamięci RAM DDR, a przynajmniej z jednej z jej 3 generacji. Zdecydowana większość serwerów, komputerów i laptopów pracuje obecnie na pamięciach generacji DDR4, która występuje głównie w przedziale 2133 do 3200 MHz. Najnowszą generacją, dostępną od kilku lat, jest kosztowniejsze DDR5, najczęściej traktowane między 4800 a 6400 MB transferów. Ale wciąż są w wielu serwerowniach czy zaciszach domowych komputery i serwery oparte na generacji DDR3, będącej u szczytu popularności między 2010 czy 2014 rokiem. Różnice międzygeneracyjne wynikają zazwyczaj z używania chipów pozwalających na coraz wyższe taktowanie, większe pojemności, przy jednoczesnym obniżeniu napięcia i zużycia prądu. W obrębie każdej z generacji występuje kilka rodzajów pamięci. Laptopowe będą mniejsze fizycznie, za to serwerowe będą miały dodatkowe chipy zapewniające korektę błędów. Co do zasady, laptopy, komputery i serwery, mimo tego, że mogą dzielić wspólną generację jak DDR4, wymagają zupełnie innych kości, fizycznie i technicznie niekompatybilnych ze sobą. Skupmy się na różnicy między serwerowymi pamięciami, a tymi zwykłymi do PC-ta. W standardowym komputerze pamięć RAM po prostu przechowuje dane. Zapisuje zera i jedynki i oddaje je wtedy, gdy procesor o nie poprosi. Pamięć serwerowa ECC robi coś więcej. Na kości znajduje się dodatkowy chip odpowiedzialny za przechowywanie i obliczanie bitów korekcyjnych ECC, które pozwalają sprawdzić, czy w trakcie pracy nie pojawił się błąd. Jeśli pojedynczy bit zmieni się przypadkowo, np. przez zakłócenie elektryczne, pamięć ECC potrafi taki błąd wykryć, a w wielu przypadkach nawet samodzielnie go poprawić. W komputerze domowym błąd może oznaczać zawieszoną aplikację czy grę, ale w serwerze może oznaczać uszkodzoną bazę danych. Dlatego tam dodatkowa warstwa kontroli ma ogromne znaczenie. Wracając do rodzajów kości RAM. Laptopowe najczęściej mają w nazwie przyrostek SODIMM, pamięci do zwykłych komputerów UDIMM, a serwerowe w zależności od podrodzaju UDIMM ECC, RDIMM lub LRDIMM. Postanowiłem, że nasz pierwszy film o RAM skupi się na całkowitych podstawach i będzie zawierał uproszczenia konieczne, by nie zmienić tematu w godzinny wykład. Poza tym, co mówiłem, mamy mnóstwo innych ciekawych zagadnień związanych z RAM-em, jak chociażby kanały, podkręcanie, różnice między DDR i SDR itd. Jeśli Was to ciekawi, to dajcie znać w komentarzu. Możliwe, że nagramy wtedy szerszy, bardziej specjalistyczny materiał. Nasza firma specjalizuje się w serwerach. Oferujemy kompletne, konfigurowane na zamówienie jednostki, zarówno polizingowe, jak i fabrycznie nowe. Ale dostarczamy też części, jak chociażby RAM luzem. Zarówno części sygnowane przez producentów jak Dell, HP czy Lenovo, jak i w pełni kompatybilne zamienniki. Na naszej stronie odnajdziesz mnóstwo modeli, jeśli szukasz konkretnego part numbera, albo możesz skorzystać z wybierałki, jeśli wiesz, jaki masz serwer, ale nie jesteś pewny, jakiej kości potrzebujesz. W razie wątpliwości chętnie pomożemy na podstawie już posiadanych pamięci, tak by dobrać odpowiednie, by działały razem, z pełną prędkością i stabilnością w Twoim serwerze. Linki znajdziesz w opisie, podobnie jak kontakt. Mam nadzieję, że film był ciekawy. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji. Tymczasem pozdrawiam.